Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, 24 stycznia 2023 roku. Imieniny obchodzą Chwalibóg, Salezy, Ksenia, Mirogniew, Rafaela i Rafał. Obchodzimy też Światowy Dzień Kultury Afrykańskiej i pochodzącej z Afryki. Nadajemy z Gdańska, gdzie jest częściowo pochmurno, temperatura w okolicach -1 stopnia. Cena KNG na teraz to $2,85, cena bitcoina to 23 062 dolary. Obecny numer bloku to 773 363, do halvingu pozostało 66 644 bloki, czyli około 436 dni i 7 godzin. Ja nazywam się Kamil Żynda, razem ze mną jest dziś Łukasz Żeligowski. A to jest 132 odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie nam znać, proszę nam znać, jak nas słychać, jak nas widać. Bez tego całe nasze gadanie pójdzie na marne. A w tak zwanym międzyczasie, Łukasz, mam do ciebie pytanie. Wszyscy lubią kotki, kryptokotki, inne takie, więc powiedz mi, jak nazywa się kot, który leci? Nie wiem. Kotlecik. No, po tak pięknym rozpoczęciu. Dobra. Czas na rynki, co tam się dzieje, Łukaszu? Pękła stówkę na bitcoinie dzisiaj. W złotówkach oczywiście, żeby zawału ktoś nie dostał, tylko także jak sytuacja? Można powiedzieć, że nudy, jeszcze raz nudy, rośnie jak zwykle. Po prostu jest nudno. Faktycznie mamy bardzo taki duży rozdźwięk wśród tych wszystkich wróżbitów, bo mało kto zaczyna inaczej. Żaden z tych wróżbitów nie mówi, że to jest początek wzrostów taki pewny. Wszyscy cały czas tam delikatnie przybąkują, nie, to zaraz spadnie, nie jestem byczo nastawiony, to wszystko może się jeszcze zmienić, tego typu teksty. Tam kilku owszem mówi, że tak, jesteśmy na początku tej fazy wzrostowej, ale generalnie czuję taki pewien niepokój, bo faktycznie wzrosty mieliśmy bardzo dynamiczne, poszło bardzo tak mocno do góry. No ale nie mogę sobie przypomnieć, jak to było w poprzedniej hoście. Jak zaczęło tak rosnąć, czy też analitycy mówili, że nie, to zaraz spadnie, to jest tylko tak na chwilę, czy wszyscy mówili, że idzie do góry? Nie pamiętam. Czy traktujemy tu listopadową 2021 roku, to była hossa? No, czy to był taki... Czy to rozciągnęliśmy tu hossę i ona teraz się dopiero zaczyna, a to był taki lekki dołek lokalny? No bo tak podejrzewam, że na wykresie za 5 lat to tamta hossa to będzie taki jakiś pypeć nieistotny na wykresie. Tak. Będziemy się śmiali, tak jak poprzednie hossy są takimi pypciami, które w ogóle nie wiadomo, co tam jest. No ale konkretnie, jesteśmy w tej chwili, aż sprawdzę, jaki jest kurs, tak żeby być pewnym, ponad 23 000 dolarów, 23,51, więc przebiliśmy tą taką psychologiczną barierę 23 000. Generalnie analitycy mówią o tym, że poruszamy się w takim bardzo wąskim kanale w tej chwili, 22 400, 22 500 do 23 300, tak mniej więcej. Przebicie tego poziomu 23 300 będzie mogło sygnalizować, że będą dalsze wzrosty, no i oczywiście tam ten retest, czyli że jak spadnie, to musi się odbić od 23 300 i polecieć do góry. No tam maznęło się komuś i tak wyszło. Generalnie moja perspektywa, bo teraz mogę powiedzieć o swojej perspektywie, oczywiście nic, co tu mówimy, nie jest poradą inwestycyjną, to jest jedynie dzielenie się wiedzą i to czasami nawet trochę żartobliwy sposób, ale moje odczucie jest takie, że jesteśmy na początku hossy, że korekta będzie korekta, ale czy spadniemy poniżej 20, to będzie, mojej opinii nie, chociaż nie jestem tego jeszcze taki pewny, ale osobiście czuję, że to są już wzrosty. No, rozmawiałem z paroma osobami i to nie, że jakimiś tam z czapy, wróżbitami. Tak, tylko takimi raczej bardzo solidnymi analitykami i oni mi mówią 68 do końca marca. To by się pokrywało z tym, co jakiś czas temu mówił nam jeden z czołowych polskich influencerów. No też. I słuchajcie, to jest szalenie intrygujące. Ja widzę, że jest ciśnienie na rynku. Ludzie według analizy na przykład Glassnoda, ludzie, którzy kupili bitcoina, nie sprzedają. Cały czas ten bitcoin leży. Oczywiście dużo osób jest cały czas na stracie od ponad roku i oni mogą szybko chcieć wyprzedać, ale
generalnie nie widać żadnych ruchów, no bo jeżeli byśmy się zgodzili, że teraz jest jakieś takie chwilowe odbicie, no to znaczyłoby, że ci, co profesjonalni traderzy, że oni będą teraz sprzedawali, jak cena spadnie, no to odkupią. Tak. Nie bardzo widać takie ruchy. Możliwe, że jeszcze musi pójść wyżej, ale czy spadnie wtedy poniżej 20, a już nie mówię poniżej 10, tak jak kiedyś zakładali były takie. niektórzy. Słuchaj, no nie wiem jak to jest. Generalnie tych, którzy są zainteresowani taką poszerzoną analizą, to zapraszam na stronę Daily Chain.io i tam jest, czy będzie dzisiaj opublikowana szczegółowa analiza i można sobie będzie popatrzeć na te kreski, tam te jakieś uzasadnienia. Ja troszeczkę sobie żartuję. Uważam, że analiza techniczna jest również dobrym narzędziem. Czasami po prostu jest to samo spełniająca się przepowiednia. Tak. Zdziwiające, jak psychika ludzka działa, bo jak Bitcoin był po 17 000, to miałem, to ja tak samo miałem, zastanawiałem się, czy jeszcze spadnie, czy już teraz kupować, czy nie, ale jak jest po 20, no może ten kupić. Portfel się pali normalnie, tylko żeby tam coś wydać, nie? Tak jest. Sytuacja z Ethereum też jest dość ciekawa, bo tutaj więcej się spala Ethereum obecnie. Deflacyjny jest, tak. No i to jest w ogóle ciekawe, że Ethereum staje się deflacyjne, a cena jakoś tak nie chce... Szału nie ma. Szału nie ma, dokładnie, nie? Bo przecież w zeszłym roku ponad 2,5 było i to tak zdecydowanie powyżej 2,5, a teraz to 1600. No, analitycy mówią, że była próba ataku, ale się nie udała, natomiast wyraźnie widać, że byki nie oddały ziemi i będą próbowały dalej. Takie fajne sformułowania, lubię, to się bardzo fajnie czyta, tak samo jak te wszystkie oznaczenia na wykresie, Morningstar, Sledgehammer i tym podobne. Nie? No, nietoperz. Nietoperz, głowa ramiona. Bardzo głowa też z ramionami, tak. Bardzo. Ogólnie sytuacja też na Ethereum jest taka, że bardzo dużo ludzi przewiduje, że właśnie w następnej hoście, czy w tym, co nas czeka, no Ethereum będzie takim czarnym koniem. Słuchaj, no na pewno Ethereum jest najlepszym altcoinem. Dla mnie wszystko oprócz Bitcoina to są altcoiny. Tak. Nie jeszcze. Może Ethereum się wybije i stanie się osobnym bytem, ale cały czas uważam, że jednak podąża za Bitcoinem, chociaż w czasie tej hossy ma szansę oderwać się i no moja prywatna opinia, 10 000 na Etherze nie jest mrzonką i to w krótkim czasie. No, liczę na to. No. No taka ciekawostka jeszcze. A propos nowych osób inwestujących w kryptowaluty. No to powiem, strzel. Jaka jest najczęściej wybierana kryptowaluta, którą początkujący wybierają na wejście w świat kryptowalut? To jest totalnie... dla mnie to jest Dodge. Shiba Inu. To ja wiem, bo mogę kupić 10 000 Shiba Inu i tak fajnie mieć 10... Nie rozumiem tego. No ja też nie rozumiem, ale ogólnie tak jest, że bardzo się programiści Shiba uaktywnili ostatnio. Tak. Cały czas programują jakieś tam zmiany, wprowadzają w kodzie. Także w minionym tygodniu portfele odnotowały $56 milionów przychodów w tokenach Shiba. Okej. Także myślę, że jest dobra ciekawostka. No i też jeszcze a propos nowych sytuacji, no to Revolut uruchomi własną kryptowalutę. Nie wiem, czy słyszałeś? Nie. No Revolut już jakiś czas temu, w 2017 roku zaczął wprowadzać, pewnie większość osób wie, że można było kupić ekspozycję. Znaczy to też jest takie dyskusyjne, czy to jest ekspozycja, czy oni rzeczywiście kupują Bitcoina, no właśnie. Czy oni rzeczywiście to kupują, czy tylko to jest ekspozycja po prostu w jakimś tam syntetycznym modelu, że tak powiem. No i teraz wprowadzą, idą za ciosem, bo Wirex ma też taką swoją kryptowalutę, w której rozliczają cashback. No i Revolut postanowił, że to jest najlepszy czas. Chyba wyczekiwali tego, co się działo tej zimy, która tak chłodu, który powiał nam niedawno. No i będą wprowadzać Revcoin w najbliższych miesiącach. Też będzie służyć do rozliczeń cashbacku. A będzie można go wypłacić na blockchain? No to ciekawe. Będzie... Wiem ogólnie właśnie, że u nas ten Revolut trochę tak średnio działa, że tak powiem, bo nie można nic wypłacić z Revoluta w formie kryptowalut, ale w Anglii wiem, że dla posiadaczy tego najwyższego planu jest możliwość wysłania Bitcoina i Ethera na blockchain. O,
Także to taka ciekawostka, czyli muszą de facto mieć jakieś posiadanie tego. Ale zanim przejdziemy może do następnego tematu, ja przypomnę wszystkim, żeby tutaj linkowali, znaczy nie linkowali, tylko lajkowali. Łapki w górę i tak dalej. Natomiast ja mam pytanie do was, co wy uważacie, że powinno być pierwszym coinem? Co powinniśmy polecać jako pierwszy coin dla kogoś, kto jeszcze nie ma żadnej kryptowaluty i będzie dokonywał pierwszego zakupu? Ja bym powiedział Bitcoin. To samo, w ogóle nie ma bez dwóch zdań. To jest pierwsza styczność. Bitcoin, troszeczkę Bitcoina zawsze warto mieć. No, że tak powiem, jeżeli byśmy chcieli, żeby każdy milioner miał jednego Bitcoina, to już nie starczy Bitcoin. Na pewno nie starczy. Więc jeżeli masz jednego Bitcoina, to jesteś w gronie po prostu... Mniejszym gronie niż milionerzy na świecie. Tak, to jest... No i jeszcze o Ethereum, tak. Słuchaj, nie wiem, czy słyszałeś, ja tak się śmiałem, chyba 2 kwadranse temu rozmawialiśmy o tym, że Ethereum jest tak dobrze prowadzone, kolejne zmiany, już tutaj w marcu ma być Szanghaj i będzie można wypłacać. No to ja już czytałem tam takie dyskusje na forum deweloperów, że no, może jednak przesuńmy datę. Coś tam nie pykło, zaczynają przebąkiwać. Mam nadzieję, że jeżeli przesuną, to nie o dużo, ale zobaczymy. Jest to związane z tym, że muszą dużo przepisać kodu związanego z wypłatami. To jest jakiś krytyczny kod, no i faktycznie warto może poświęcić temu trochę więcej czasu. Albo może też takie spekulacje są po to, żeby opóźnić wypłaty, uwolnienie tych eterów, przez co zwiększy się presja popytowa, tak? Cały czas. To zobaczymy. No, ale... Z Ethereum to też taka ciekawa sytuacja, no bo w zeszłym roku mieli demerge, wszyscy czekali na ten demerge i chyba w związku z tym, że nie było jakichś dramatycznych sytuacji, to ten demerge się w ogóle... Już wszyscy o tym zapomnieli. Tak? To było, przecież jakie to było wydarzenie? To był pierwszy blockchain, który przeszedł z proof of stake, z proof of work na proof of stake. Tak. Ogromne przedsięwzięcie, zwłaszcza, że to jest druga kryptowaluta przy kapitalizacji bardzo dużej. No na pewno wszyscy obserwowali ją. Tak. Tak. No ja myślę, że rynek zdyskontował tą zmianę wcześniej. Natomiast ona z punktu widzenia takiego inwestycyjnego, czy takiego jak działa, to nie była istotna. Oczywiście tak, zmienił się konsensus, inaczej kopie się i tak dalej, ale o wiele większą zmianą będą te zmiany, które są przed nami, bo one umożliwią tym layerom drugim na znaczne zwiększenie przepustowości. I to będzie zmiana funkcyjna, taka naprawdę istotna dla użytkowników. Bo to, czy mamy proof of stake, czy proof of work, to z mojego punktu widzenia, jako użytkownika sieci Ethereum, nie bardzo ma znaczenie. Znaczy tak, wiesz, powiedziałeś, że to nie ma małe znaczenie inwestycyjne, no powiedz to tym, co inwestowali w karty graficzne. Znam paru, pozdrawiam. Ja swoje już sprzedałem, udało się. Tak, chociaż właśnie, cały czas można zarabiać na kopaniu. Cały czas są miejsca na świecie, gdzie urzędnicy nie wpadli na pomysł związany z jakimiś certyfikatami i sztucznym zawyżaniem ceny i na przykład w wielu krajach na świecie, nie w jednym, tylko w wielu krajach na świecie, energia kosztuje na przykład 3 centy za kilowatogodzinę, więc to jest całkiem dobra cena. No tak, ale już nie pokopiesz Ethereum. No, Ethereum nie pokopisz, ale mogę pokopać ETC, mogę pokopać ETHW, mogę pokopać bardzo wiele różnych altcoinów. Tutaj jest dużo do wyboru. No. W sumie tak. Jeszcze można. No to tak jeszcze a propos, już o kokocie rozmawiamy, no to tutaj jest ciekawostka, bo CEO JP Morgana nie wierzy w kryptowaluty. Czyli będzie rosło. Co za niespodzianka ogólnie. Tak, właśnie tak jak powiedziałeś, co Hosse jest to sama sytuacja, jak już wszyscy zaczynają... Hossa nadchodzi. Hossa nadchodzi. Super. I co najciekawsze, że oni podważają 21 milionów bitcoina. Że nie, mówią, że to nie wytrwa, że na pewno po jakimś czasie pojawi się zmiana konsensusu, zmienią te linijki kodu, które odpowiadają za wyemitowanie tylko odpowiedniej ilości coinów i na pewno pojawi się ich więcej. I tam nawet ktoś zauważył, wrzucił tweeta, że właśnie za to, żeby nie było więcej niż 20 milionów coinów, odpowiada tylko 5 linijek kodu. No, dobrze, bo tak. Można je patrzeć i nikt nie zmieni tych 5 linijek kodu. Tak. Przecież to jest... No ale uważają, że jeżeli Bitcoin będzie na tyle warty, no, tak dużo, to wtedy zmienią konsensus i zmienią kod. No ale myślę, że to by była
To byłby Nie, koniec to Bitcoina. byłby koniec Bitcoina. Myślę, że na pewno skończyłoby się to forkiem, co najwyżej. No a co do tego pana, no to pewnie jest prawnikiem i jest przyzwyczajony, że jak jakaś umowa nie ma 200 stron, to znaczy, że jest słaba. Tak, zwłaszcza w kontekście tego, że JP Morgan też planuje wypuścić swój token do rozliczeń międzybankowych. Nie kupiłbym, a bałbym się, że kot jest zły. No i właśnie tutaj taka sytuacja, no bo nie wiem, do końca nie mam pewnych informacji, no ale z tego, co głosi plotka, że tak powiem, no to JP Morgan stoi za Circle, tak? Tak, Circle to USDC. tak. Czyli oni jakby, no nie wiem w co oni grają w tym momencie. Czy to nie jest jakaś hipokryzja, że z jednej strony odradzają Bitcoina, odradzają inwestowanie w kryptowaluty jako rynek bardzo chwiejny i no tak można powiedzieć dla degeneratów, tak powiem, którzy liczą tylko na kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w ciągu miesiąca, bo jak nie, to są zawidzeni. A z drugiej strony sami będą inwestować w kryptowaluty, no, inwestują w kryptowaluty. No, ja myślę, że na pewno świat tych starych finansów jest mocno skażony hipokryzją i jakimiś takimi złymi zachowaniami. Oni są przyzwyczajeni, że są oni i mają kontrolę reszta, tak, że oni kontrolują, że oni wiedzą, co i jak się dzieje, a przynajmniej sprawiają takie wrażenie. A tutaj tak może nie być. Patrzę sobie w notatki. Bardzo ciekawa rzecz. Chwileczkę dokończmy temat Genesis, bo właśnie, mówimy o Genesis. Bo tutaj jest ta niekończąca się historia. Tak, to jest taki tasiemiec. Generalnie było pierwsze przesłuchanie i co ciekawe, w czasie tego przesłuchania sędzia Sean Lane powiedział, że nie żąda publicznej listy wierzycieli. I potem argumentował, mówi, bo to może ich narazić na phishing. I ma rację. No, z jednej strony. Ma rację. W Celsjuszu tak było. W sumie z jednej strony tak. Oni bardzo wykorzystali bazy danych. Tak, bardzo dużo osób zostało poddanych phishingowi właśnie z Celsjusza. Uważam, że sędzia zachował się bardzo dobrze. I teraz, uwaga, bardzo ważny komunikat. Mówię to do wszystkich użytkowników Kangi. A propos phishingu. Wyciekły bazy Twittera, wyciekły bazy Microsoftu i jeszcze jedna duża baza wyciekła i okazało się, że te bazy maili posłużyły kilku grupom do robienia ataków. Nie wiem, na co były skierowane te ataki. Wiem, że na pewno paru naszych użytkowników zgłosiło, że otrzymało od nas, i tutaj mówię w dużym cudzysłowie, od nas maila, że muszą się zalogować szybko, bo inaczej środki przypadną. Coś tam w tym stylu. Tak. I klikali w link w mailu. Nigdy nie klikajcie w linki w mailu, chyba że to jest potwierdzenie transakcji, czyli to jest mail, którego się spodziewaliście. Tak. Ale jeżeli przychodzi do was po prostu mail, to nie klikajcie w linki mailu. W najgorszym wypadku przepiszcie go po prostu ręcznie, ale jeżeli chcecie się zalogować na konto, zróbcie sobie zakładkę, nie klikajcie w linki w mailu. Co więcej, tam się okazało, że był znowu ten phishing, że ludzie klikali w link w mailu, widzieli pseudo stronę logowania Kangi, podawali swój login i hasło do konta, prawdziwe, po czym byli proszeni o hasło do maila. I ludzie podawali. To jest najgorsze. Ja nigdy, jeżeli jakiś inny serwis, nie tylko Kanga, jakikolwiek inny serwis pyta was o hasło do maila, do waszego maila, nie podawajcie. Przestańcie używać tego serwisu. Tak, wyłączcie komputer. Wyłączcie komputer. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, żebyśmy żądali hasło do waszego maila. Nie powinniście tego robić. Wiem, że parę osób popełniło ten błąd. Nie rozumiem, jak to się stało, ale jakby jest mi bardzo z tego powodu przykro. Bardzo proszę, uważajcie na maile. My nie wysyłamy żadnych maili, że wasze konto tutaj zaraz będzie zablokowane, a jeżeli nawet dostaniecie jakiś taki mail, klikajcie w zakładkę, nie klikajcie w mailu, wpisujcie ręcznie adres, a nie klikajcie w mailu w te linki. To jest straszne i tutaj taki mały apel, czemu żadna rządowa czy państwowa instytucja nie zajmuje się tym problemem, tylko
zajmują się innymi rzeczami, a tym nie zajmują się, to jest dla mnie niezrozumiałe, wstyd i hańba na was wszystkich. Tak. Przede wszystkim, jeżeli już ktoś kliknie w jakikolwiek link, patrzcie na adres. Adres jest najważniejszy. Jeżeli jest w jakiejkolwiek formie odbiega od tego, do czego jesteście przyzwyczajeni, czy tak, jak powinien wyglądać, totalnie nie wchodźcie w takie linki. Druga rzecz, którą mogą zrobić ludzie, no to 2FA. I to jest najlepsze rozwiązanie. Tak. Używajcie 2FA. 2FA nie daje 100% gwarancji, ale myślę, że powoduje, że jesteście 100 razy bardziej bezpieczni. Tak. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do nas, które zostały oszukane, tak powiem, zostały oszukane przez tego maila i dały się nabrać na to, to wszystkie te osoby nie miały 2FA. Co więcej, żeby było ciekawiej, pierwszą rzeczą, którą robią ci oszuści, to zmieniają hasło i ustawiają 2FA. Nie zmieniają hasła, tylko ustawiają 2FA. Tak. Bo zmiana hasła powoduje zablokowanie wypłat, więc oni nie blokują, nie zmieniają hasła, tylko ustawiają 2FA i w tym momencie osoba, która zna login i hasło, nie może się zalogować, więc naprawdę to nie jest takie skomplikowane. Ustawcie sobie 2FA. My będziemy pracowali na pewno nad tym, żeby dodać jakieś inne sposoby zabezpieczenia, jeszcze lepsze, ale 2FA to jest naprawdę wystarczająco wysoki poziom dla naprawdę praktycznie wszystkich użytkowników. Żyjemy w takich czasach, że co chwila gdzieś nasze maile wyciekają z jakichkolwiek serwisów. Wszędzie się logujemy naszymi e-mailami, które używamy codziennie. Jest taka strona, później wpiszę w komentarzu albo pod tym filmem, Have I been pwned? Tak. I tam można wpisać swojego e-maila i sprawdzić, z których baz danych ten e-mail wyciekł. Ja się czasami boję, że to jest taka strona, która służy do zbierania adresów e-mail. Ale nie, ta strona jest akurat pewna, tak. Już wiele osób podawało ją jako taką prawdziwą, że oni naprawdę są w stanie zweryfikować to, czyli mają dostęp do tych baz, które wyciekły i Niebezpiecznik polecał, zaufana trzecia strona też polecała, czyli te serwisy, które piszą o bezpieczeństwie, więc myślę, że można im zaufać. Eksperci powinni wiedzieć, co piszą i polecamy. Inna sprawa, pojawia się tutaj pytanie, no to jak się logować do serwisów? Tak. I coraz więcej mówi się o tym, że może najlepszym sposobem logowania się jest jednak logowanie przy pomocy adresu za pomocą portfela. I muszę powiedzieć, że ta idea mi się podoba. To jest całkiem... z MetaMaska? Na przykład z MetaMaska. Albo w jakiś Ale sposób... MetaMask też miał jakiś problem ostatnio z danymi użytkowników. No tak, tylko że MetaMask nie jest idealnym rozwiązaniem, oczywiście. Natomiast mam takie spostrzeżenie, że coraz częściej się przebąkuje o tym, że może być inny sposób, że to nie musi być login i hasło. I czekam, aż faktycznie coś myślą. Web 3.0, czyli właśnie wykorzystywanie tych kluczy prywatnych, które mamy i tak dalej. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Myślę, że będziemy o tym jeszcze mówili dużo, bo temat na pewno nie zniknie. Tak samo jak nie zniknie Metaverse na przykład. Ostatnio czytałem, że co prawda nie mówi się już tak dużo, no bo jednak była taka bessa, zima, wszyscy spali, ale teraz coraz więcej się mówi o tym, że Metaverse wraca. No, ja jeszcze nie jestem w 100% przekonany. Myślę, że to w dalekiej przyszłości to chyba tylko to nas czeka. Myślę, że dużo atrakcyjniejszy będzie wirtualny świat dla większości ludzi niż... Daleka przyszłość, czyli 3 lata. No powiedzmy, tak. No, myślę, że naprawdę wiele osób zacznie używać. No, czekamy na takie propozycje, które ma Facebook, tak? No, Facebook wydał dziesiątki miliardów dolarów na budowę tego metaversa i tam mieli ostatnio też zamieszanie, pozwalniali bardzo dużo ludzi, bo się okazało, że jednak te pieniądze nie były w odpowiedni sposób wydane, tak, ale myślę, że w dłuższej perspektywie no to będzie atrakcyjna część rynku. No tam już mamy takie metaversy w Polsce, gdzie można poimprezować sobie, podejść do kogoś w wirtualnym klubie i zamienić parę słów.
To jest też przerażające, trochę ale... przerażające. No jeszcze my jesteśmy, no, ja i ty mamy trochę lat ze sobą i jesteśmy z tych starszych czasów, takich analogowych, gdzie się chodziło na podwórko, gdzie grało się w piłkę. Tak. No teraz myślę, że dzieci, które się rodzą teraz, no to one będą grały tylko w FIFA, a w piłkę to będą grały, kilka procent z tych osób będzie grało. No mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie, że ludzie w pewnym sensie trochę opamiętają. No ale słuchaj, Binance wprowadza ciekawe ograniczenie wypłat dolarów. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie. Chyba od 1 lutego. Nie. Jeżeli będziesz chciał wypłacić dolary ze swojego konta na Binance na swoje konto bankowe, to minimalna kwota to będzie 100 tysięcy. Słucham. Minimalna kwota wypłata, tak. Wypłaty z Binance'a to będzie... $100,000, tak. $100,000. No SWIFT jest drogi. Możliwe, że skalkulowali sobie, że to jest niezbyt wydajna operacja, a może sama organizacja SWIFT im coś zarzuciła, nie wiem. Jeżeli ktoś wie albo ma jakieś pomysły dlaczego, to proszę napiszcie w komentarzu, będziemy czytali. Ale o takich dwóch wesołych rzeczach chciałbym porozmawiać. Może nie wesołych, ale takich znamiennych. Jest taki gościu, nazywa się Tilo, czy takiego pseudonimu używa, i on umieszcza różne kryptoslogany albo znaki na budynkach. Ale nie, że maluje, nie jest destruktorem w żadnym wypadku, tylko używa projektora. Okay. I 21 stycznia na berlińskim Fernsehturm można było zobaczyć olbrzymi znak Bitcoina. Nie wiem, czy się uda wyświetlić, pokazać. Mamy zdjęcie, ale nie wiem, taki duży maszt, bo to jest znany punkt widokowy Berlina. Tak jak Pałac Kultury Warszawa, to ta wieża telewizyjna, no i brama brandenburska to są symbole Berlina. No i w nocy na tej wieży u góry olbrzymi znak Bitcoina. Fajne. Jakby on malował, to mi się nie podobało, a ponieważ on używa tylko, używa tylko światła, no to jest fajne. Ale wcześniej, właśnie, to jest to, co zrobił w Londynie. W Londynie wyświetlił taki slajd, że drukowanie pieniędzy to okradanie biednych. I drugie hasło, które się pojawiło, Fiat jest bańką, a krypto to szpilka. Więc no to tak... Ciekawe, to było na budynku Banku Anglii. Fajne, takie pozytywne działanie. Mówię, podoba mi się to, że to nie jest jakieś niszczenie czegoś, czy tam malowanie, tylko takie może troszeczkę żartobliwe wyśmiewanie starych rzeczy. No tutaj ogólnie, a propos tego, co powiedziałeś, tej bańki, która pęka związana z światami i inflacją, no to tutaj nasz ulubiony burmistrz, przynajmniej mój, z Miami, Francis Suarez. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiam bardzo serdecznie. W ostatnim wywiadzie w CNBC powiedział, że Bitcoin jest zdecydowanie lepszym środkiem niż dolar płatniczym na najbliższe czasy. Tak. Ogólnie przelewy transgraniczne w przypadku standardowej gotówki, standardowych fiatów, że tak powiem, waluty fiducjarnej, wiadomo jak wyglądają i ile kosztują. Tak. No tutaj przysłanie kilkudziesięciu miliardów dolarów z portfela na portfel w przypadku Bitcoina nie jest trudne. Nie jest trudne i kosztuje parę dolarów. To jest nieporównywalna skala przecież, tak? Argumenty, które są stawiane, no tak, ale to źli ludzie będą wykorzystywali tego Bitcoina do złych rzeczy. Tak. To ma tyle samo wspólnego z prawdą, jakby powiedzieć, że a teraz to dolara, to źli ludzie nie korzystają. Nie, no przecież wszystkie, może nie wszystkie, ale myślę, że zdecydowana większość jakichś rzeczy, które odbywają się na nielegalnej części rynku, to jest przecież, dolar. Dolar, nie ma w ogóle żadnej konkurencji dolar dla niecnych celów, że tak powiem. Ostatnio nawet Sławek, jakiś czas temu mówił o tym opracowaniu, chyba przygotowanym przez, nie pamiętam, przez SWIFT? Chyba Swift przygotowywał. Gdzie określili, że to są jakieś
kilkuprocentowe, nieistotne transakcje, które miały wpływ odbywały się na blockchainie, tak? Na resztę to gotówka. Gotówka albo przelewy bankowe z dobrych, zaufanych banków. Deutsche Bank na przykład. Zaufanych banków. Tak. Zaufanych banków. A propos konkurencji, to może słuchaj, popatrzymy na to, czy ktoś wygrał konkurs. Ja mam tutaj informację. Kurczę, słuchaj, no dzisiaj jest... Czy ktoś przewidział, że Bitcoin będzie $23,000 kosztował? Ja muszę powiedzieć, że myślałem, że nie, bo ja bym tak nie obstawiał. Optymistycznie. Tak, jest to optymistyczne, a tu się okazuje, że jednak jest ktoś, kto się, że tak powiem, zmieścił. Cena była z godziny 9 $23 055, a jeden użytkownik, i teraz próbuję go przeczytać, jak kto 1472, podał cenę $23 050. Gratulacje, $5 pomyłki, to jest wybaczalny o link do szklanej kuli, tak, bo jest ewidentnie bardzo dobra. Ale teraz jest ważniejsza informacja, jaka nagroda? No to już jest grubo. Grubo, bo pamiętajmy, tydzień temu nie było zwycięzcy, a tutaj, czyli mamy podwójną kumulację. Kumulacja 54 kangi, 54,5 kangi z poprzedniej nagrody przechodzi do tej i razem 117,2. Czyli całkiem ciekawa kwota, to już można nie tylko dobry obiad zjeść. Zdecydowanie. Proszę, skontaktuj się z naszym supportem tak. I ustalimy, w jaki sposób te kangi tobie przekażemy. Gratulacje, naprawdę, bo to zacna nagroda. Ja przypominam, hashtag kwadrans z kangą 133, bo w moim nagłówku jest, że dzisiaj jest 133 kwadrans, ale kwadrans z kangą 130... Ja się gubię, słuchaj, 134. Nie, dzisiaj jest 132 odcinek. Nie, trzeci. Trzeci, masz rację. No, za dobrze to nas nie świadczy, ale okej, 133. Tak. Czyli piszemy 134. 134, dokładnie tak. I podajemy cenę. Osoba, która będzie najbliżej ceny Bitcoina o godzinie 9 w przyszły wtorek, ta osoba wygrywa. Można pisać komentarze dzisiaj, jutro i nie wolno ich edytować. Jeżeli jest edytowany, to się oczywiście nie liczy. No i nagroda to będzie 10% łapek w górę w kangach. Czyli w waszym interesie jest, żeby tych łapek było jak najwięcej. Z ciekawych rzeczy, które tutaj się odbywają na bieżąco, to jeszcze przypomnę, że mamy aukcję na WOŚP, gdzie do wygrania jest kolacja z tobą i Sławkiem. Także... To dobrze, bo ja lubię jeść. Wystawiacie. Także zapraszamy wszystkich do udziału. Z chęcią będziemy uczestniczyć w zbiórce na WOŚP i myślę, że okazja do tego, żeby usiąść z tobą i Sławkiem i porozmawiać na spokojnie o tym, co w kandze piszczy, w kryptowalutach ogólnie. Co bardzo chętnie, z Sławkiem, zawsze. Także myślę, że lepszej okazji nie będzie przez najbliższy czas. Link do tego postaramy się umieścić też w opisie do filmu albo w komentarzu, żebyście mogli od razu sobie kliknąć i zobaczyć, co się dzieje. Z takich rzeczy, co się jeszcze u nas dzieją na kandze, no to mamy konkurs tradingowy United, zlistowaliśmy Quanta. W zeszłym tygodniu Sławek był na evencie BCP24 w Warszawie, gdzie dał prelekcję i brał udział w debacie. Listing Blocktopii dzisiaj się odbywa. Jutro mamy listing Sika, z tego co pamiętam. Tak. Start stakingu AXS mamy też jutro, no i 27 i 27 też mamy listing Versality, także dużo się dzieje. Zapraszamy oczywiście też do naszych Kanga University i Kanga Shop. W Kanga Shop jeszcze wprowadzamy nowe produkty, myślę, że niedługo będzie coraz lepiej i coraz więcej tego, fajnych rzeczy, które się tam pojawią, a Kanga University, no to wiadomo, no to każdy, który chce się podszkolić w wiedzy o kryptowalutach, podszkolić od każdego poziomu, od podstawowego, gdzie nie wie nic totalnie i zaczyna swoją przygodę, po wiedzę o programowaniu, gdzie mówiłeś, że ciebie nawet niektóre rzeczy zaskoczyły. Muszę powiedzieć, że przejrzałem sobie i faktycznie to było interesujące. Naprawdę można się czegoś dowiedzieć. Nie wstydzę się przyznać do tego, że kilka lekcji czy tam tych szkoleń sobie zrobiłem, bo nie wiedziałem.
Widziałem. Tak, i będzie tych lekcji coraz więcej. Do kwietnia planujemy wprowadzić jeszcze chyba. Tutaj z komentarzy 90. może O coś właśnie, patrzę. jeszcze komentarze, bo Mateusz W89 pisze o 10:03 napisał. Witam. Jejku, to jest już po 10:00. Witam. Mam pytanie, czy jest możliwość otworzenia na Kanze konta dla podmiotu? Tak, oczywiście jest. Na razie mamy procedurę troszeczkę skomplikowaną, ale jak najbardziej można. Najpierw zakładamy konto dla osoby, która będzie tym kontem zarządzała. Musi ta osoba przejść KYC, a po przejściu KYC zaznaczamy opcję, że chcemy to konto zamienić w konto firmowe i wtedy przechodzimy procedurę KYB, czyli Know Your Business. Musimy zweryfikować dokumenty związane z podmiotem i zgodnie z prawem my musimy również zweryfikować wszystkich beneficial owners, czyli tych, którzy są rzeczywistymi beneficjantami i tak każda z tych osób musi mieć też zrobioną procedurę KYC. Takie życie, tak regulator to sobie wymyślił, że tak to musi być, ale jak najbardziej można i jest to oczywiście w pełni legalne i nie ma tutaj żadnych problemów. Kiedy listing MPZ, panowie, Kamil się pyta, no follow the news. Tak, zdecydowanie. Co z kursem KNG? BTC rośnie, a KNG spadło już poniżej $3. My nie sterujemy kursem KNG. Więc nie bardzo... To chyba teraz widać nawet, bo tak... Tak, ale za to nagrody na POS-ie były... To znaczne. Tak, takie... Solidne. Myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Tutaj Kuchnia Prado pyta, czy POS ETHW powróci? Mówiliście w styczniu, że wrócicie do tematu. Tak, zastanawiamy się, szukamy możliwości, no bo to nie jest tak, że my możemy sobie otworzyć POS i rozdawać ETHW znikąd. Musimy znaleźć sposób na to, żeby te ETHW, które zostaną zestejkowane, przynosiły faktyczny dochód. No, nie możemy tak po prostu wypłacać odsetek, bo tak. Nie jesteśmy FTX-em, żeby tutaj z niczego dawać środki. Musimy być tutaj bardzo... Kiedy BTC Lightning na Kanze, pyta Zbigniew. Na razie nie mamy tego na wysokim priorytecie, ale mogę powiedzieć, bądź czujny. Tak. To nie jest tak, że nie chcemy. Jesteśmy myślami przy Lightningu. Tak, to jest ciekawe rozwiązanie. Jak sprawa z UOKiK-iem, pyta Tomasz. Nijak. My przygotowujemy się do kontruderzenia i mam nadzieję, że już w niedługim czasie będziemy w stanie podzielić się z wami tym, na co prawnicy nasi nam pozwolą, bo niestety tutaj czekam, aż wyskoczy jakiś prawnik, właśnie się rozglądam, że już nie wyskoczy, że ja za dużo mówię, ale nie wyskoczył nikt, więc na razie my się nie boimy, uważamy, że jesteśmy tutaj czyści i nie widzimy powodu do tego, żeby jakoś, nie wiem, chować się i udawać. W odpowiednim czasie przedstawimy nasze argumenty. Dokładnie tak. Czy tu Kuchnia Prado pisze, co z tokenem BKSB? Bliżej czy iść dalej? Czy koniec tematu? No to tu też będzie follow the news. Tak. Trzeba tak enigmatycznie, ale trzeba być czujnym, bo takie sytuacje mogą się pojawić znienacka i wtedy wszyscy będą szczęśliwi. Tak. Widziałem, że tam się pojawiło pytanie o Cardano. Gdzieś już teraz nie znajdę, nic więcej nie mogę powiedzieć. Tak. To jest ważne. No dobra, słuchaj. Myślę, że będziemy w tym tygodniu mieli wspólny no comment po raz pierwszy. O, faktycznie, tak. Pokomentujemy sobie. Znaczy, nie będziemy komentować. Nie. No comment jest po to, żeby nie komentować. No ja będę pierwszy raz i mam nadzieję, że porozmawiamy o sztucznej inteligencji, bo dzisiaj chciałem z tobą poruszyć ten temat. Bardzo chętnie, ja jestem fanem. Myślę, że to jest naprawdę czarny koń najbliższych lat. Ja słyszałem, że w pobliżu siedziby Google'a już pieluch nie można kupić, bo wszystkie wykupione. Konkretnie powiedziałeś. Tak. Trochę się śmieję, natomiast bardziej mi chodzi o pokazanie, że nie ma biznesu technologicznego zbyt dużego, żeby upaść. Technologia jest zmienna i naturalną rzeczą jest to, że po pierwsze duże koncerny nie są zwinne i nie są w stanie się adaptować do nowych rozwiązań i są po prostu wolne.
a małe są lepsze i zawsze w końcu przyjdzie coś. Poza tym pojawiają się nowe rozwiązania, Dokładnie. które tak na początku przeglądarki to były indeksowanie stron, później algorytmy wyszukiwania, a teraz sztuczna inteligencja. Chociaż muszę powiedzieć, może nie wyprzedzajmy Tak. faktów. Zapraszamy do sobotniego No Comment. Będziemy sobie między innymi rozmawiali o sztucznej inteligencji, o tym, jak ona działa. Postaramy się przygotować parę niespodzianek. Tak, zdecydowanie. No dobra, Łukaszu, 40 minut za nami. Takie dłuższe 15 minut. Fajnie się zawsze rozmawia Tak. i stąd ten czas tak leci. Tutaj ktoś nam zarzucił, że nie patrzymy w komentarze, no ale to też jest spowodowane tym, że jak się jest taka fajna rozmowa, no to czasem można tutaj się zapomnieć. No ale patrzymy na was, jesteśmy z wami, bardzo wam dziękujemy, że jesteście. No mamy nadzieję, że subskrybujecie ten kanał, że lajkujecie, wciskacie dzwoneczek. No chcemy, żeby ta nasza wiedza, którą tutaj szerzymy, szła jak najszerzej, że tak powiem, już tak masłem maślanym. Zachęcamy, kliknijcie, to was dużo nie kosztuje, a dla nas jest bardzo ważne. No i na koniec co? Ja zawołam swój okrzyk wojenny, czyli hashtag BCK, Bitcoin ciągle królem. A ja tutaj starym zwyczajem KNF, Kanga najlepsza firma. Bardzo dobrze. Super. Słuchajcie, ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. 1 zmarnowaliście moje życie, 6 najlepszy odcinek, jaki widziałem. Bardzo nam zależy, żeby poznać wasze opinie. My też uczymy się i staramy się No to jest być dla nas lepsi. najważniejszy, feedback jest najważniejszy. No jak wiemy, co robimy źle albo co robimy dobrze, no to wtedy możemy się poprawić. Tak. Super. Dzięki ci, Łukasz. Dzięki, Kamil. Do zobaczenia. Do zobaczenia.